Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejsze czytanie to co masz usłyszeć. Zobaczymy, jaka wiadomość z jakiego obszaru do Ciebie tutaj przyjdzie. Przed Tobą 3 wybory. Wybierz, poczuj sercem. Ja bardzo Wam dziękuję za subskrybowanie kanału i zapraszam do subskrybowania, do zostawiania wiadomości, lajków. Dzięki Waszym subskrypcjom, wiadomościom i lajkom algorytm częściej wyświetla film, a może coś ma do kogoś dotrzeć. Także bardzo Wam dziękuję. Wybierz sercem, co Cię przyciąga. Może być więcej niż jeden wybór. A jeśli masz z tym problem, to zatrzymaj sobie film, zamknij oczy, weź kilka wdechów i wydechów i wtedy łatwiej Ci będzie poczuć Twój wybór. A my przechodzimy do wyboru pierwszego. Co masz usłyszeć? I tak naprawdę taka fajna, radosna rzecz mi przychodzi. Nie ma przeszkód dla Ciebie. Pamiętaj, gdziekolwiek jesteś, w jakimkolwiek teraz sytuacji i masz do pokonania może różne rzeczy, mniej, bardziej trudne, to czasem takie, które wydają się, że to jest niemożliwe, aby się zmieniło, to tutaj masz wiadomość, masz usłyszeć, że tak, to się zmieni. Warunek jest taki, że będzie się zmieniało to, co będziesz chcieć, ponieważ masz w sobie bardzo dużą siłę wewnętrzną, masz w sobie determinację i to wszystko w Tobie jest, nawet jeżeli możesz myśleć, że nie masz. A na to, że myślimy, że czasem nie mamy, wpływają różne rzeczy. Za długo przebywamy na przykład w takiej stresującej, męczącej sytuacji, pewne rzeczy nas otaczały, poddajemy się. No, życie ma tutaj różne drogi. Natomiast masz usłyszeć, że masz w sobie siłę i jak zdecydujesz, że zostawiam to miejsce, idę w inne, to zrobisz, bo masz moc, masz w sobie siłę. Dobrze, to co tu jeszcze masz usłyszeć? Co tu jeszcze masz usłyszeć? Że czasem, aby tą moc uzyskać w sobie, trzeba się odrobinkę wyciszyć i zdystansować do tych wszystkich wydarzeń, które są wokół Ciebie, do tych wszystkich emocji, które są, do tych myśli. Tutaj jest takie, pozwól, aby każda z tych rzeczy, która jest dla Ciebie trudna, otocz ją jak gdyby w kulkę i wyobraź sobie, że dajesz ją na taki ekran, który masz przed sobą, każdą z tych rzeczy, ale nie jesteś tam w środku, tylko jesteś obserwatorem, tak jakby film był. I nie wchodź emocjonalnie w to, tylko obserwuj. Wtedy przychodzą najlepsze rozwiązania, przychodzi dystans i przychodzi takie spojrzenie, to już mogę zostawić, to mi nie służy, to nie jest moje. I to masz właśnie usłyszeć, że to należałoby zrobić, aby było Ci po prostu lepiej. Co jeszcze? Że masz naprawdę umiejętności i możliwości i to od Ciebie zależy, czy będziesz chcieć zauważyć i zostawiać te rzeczy i wyjść. Praktycznie wracam do początku, bo tutaj to Ty włożyłaś się przez różne okoliczności życiowe i przez siebie czasem, przez pewne uwarunkowania też swoje, inne, świata, w pewien schemat. I od Ciebie zależy, czy powiesz, idę w inną stronę, bo tutaj jest wszystko do zrealizowania. Warunek jest, może nie warunek, ale bardzo Ci pomoże to, co mówiłam wcześniej, to przyjrzenie się temu, takie pooddychanie w tym, niebycie w takim wirze tych różnych sytuacji, poprzyglądanie się tym trudnym rzeczom, tym, co może odkładasz też, niespełnionym marzeniom, mówieniem sobie nie dam rady, po prostu powrzucaj sobie to wszystko, pooglądaj kilka razy, przez chwilę wracaj do tego i zobaczysz, że to zacznie się w jakiś sposób rozpuszczać, przyjdą odpowiedzi, zaczniesz pewne rzeczy sama odpuszczać. Dobrze, jeszcze weźmiemy kartę radę. Jak sobie to ułatwić? Ważne jest też ukierunkowanie myślenia,
bo żeby nie być w labiryncie własnych myśli, tylko skoncentrować się, powiedzieć sobie, że co mi nie służy, nie chcę tego, obserwuję to, więc jak gdyby bardzo tutaj zwrócić uwagę na to, co myślę, na co sobie pozwalam w swoim umyśle. I druga, to pamiętaj, że pewne rzeczy trzeba zakończyć, aby przejść do nowego, że wyjście z tego miejsca, w którym jesteś, będzie wymagało zakończenia pewnych sytuacji, ale za tym jest więcej zysków niż strat. Więc zakończenie czegoś nie oznacza straty, bo zaobserwuj posiadanie czegoś, co przynosi trud, czy jest na pewno dla Ciebie opłacalne. Natomiast po drugiej stronie tych decyzji, zmian jest zupełnie coś nowego. Fajny oddech, przyjrzyj się tej karcie tutaj. Naprawdę czeka coś fajnego na Ciebie. Więc życzę Ci cudownej realizacji. Mam nadzieję, że część z tego, co tutaj mówię, jest dla Ciebie jasna, dotyka pewnych sytuacji w Twoim życiu i wykorzystasz to dla swojego dobra. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. I przechodzimy sobie do wyboru. Drugiego. I wybór drugi. Co masz usłyszeć? Co tutaj masz usłyszeć? Że warto zaczynać, warto podejmować się nowych dróg, nawet jeżeli naprawdę nie wiemy, na czym stoimy. I oczywiście, że idąc w coś nowego, w coś nieznanego nam, czyhają na nas niebezpieczeństwa różne, ale życie ma właśnie te różne elementy. I tutaj mówi, wyruszając w nową drogę, wyrusz z nią z lekkością, ale nie biegnij za bardzo i nie zatrzymuj tylko wzroku na korzyściach. Obserwuj całość, czyli rób sobie takie bo tu takie, żeby nie było takich różowych okularów. Tutaj nie mówię, że to jest jakieś niebezpieczeństwo, nie. Rozpoczynając cokolwiek, o czymkolwiek pragniesz, czy może coś rozpocząłeś, to pamiętaj, że na tej nowej drodze są różnego rodzaju wyboje, niespodzianki i gdy czasem nie patrzymy na cały obraz, tylko na fragment, no to później może nam być troszeczkę z tymi niespodziankami trudniej, ale to nie oznacza, że coś tutaj będzie złego. Nie, tylko po prostu uważaj, patrz na cały obraz. Jak coś idziesz w jakąś nową stronę, to tutaj bardziej chodzi o to, że nie patrz tylko na tą euforyczną część, tylko popatrz na wszystko, bo pewne rzeczy są wymagane, są potrzebne. Co tu jeszcze? Co masz jeszcze usłyszeć? Tu jest jakby taka kontynuacja też. Cały czas mi mówi, żeby nie zapatrywać się w jeden punkt, żeby nie kierować się emocjami, takim zaślepieniem. To cały czas mi mówi zaślepienie. Cokolwiek podejmujesz, jakiegokolwiek działania w czymś, pamiętaj, że są różne strony, że masz mieć swoje tempo, aby Cię coś nie magnetyzowało. Czuję jak taki magnetyzm dosyć mocny, kiedy wtedy nie zauważasz różnych innych rzeczy, które później dojdziesz do wniosku, że szkoda, że tego nie widziałam, nie, że się świat zawalił, tylko byłoby mi łatwiej, gdybym to zauważył. I też zobacz na to,
Jak działasz i jak inni działają wobec Ciebie? Czy Twoje działania są z taką otwartością serca? I zwróć też uwagę, czy nie ma manipulacji, czy ktoś Tobą manipuluje w tych nowych rzeczach, których się podejmujesz. Jakie słowa ktoś do Ciebie używa i jakie Ty używasz, bo tutaj mi się pokazuje tak, no po prostu rodzaj manipulacji byłby niekorzystny. Więc zobacz, jak do Ciebie ktoś mówi. Czy ktoś Tobą steruje w bardzo taki delikatny, subtelny sposób, a może to Ty sterujesz kimś, więc też zwróć uwagę, bo to będzie dla Ciebie też niekorzystne. Jeżeli będziesz gdzieś tam próbować coś przymanipulować, to niestety no, konsekwencje tego no, też odczujesz, nie? W różnych obszarach życia. Dobra, to jaka rada tutaj jest, żeby to było jak najfajniej tutaj Ci poszły te różne początki czy działania? Zajrzyj do siebie, do swojego wnętrza i do swoich potrzeb przede wszystkim. Zobacz, jakie masz potrzeby, ale na to, aby to zobaczyć, to trzeba pozwolić sobie się zatrzymać na moment i poczuć swoje potrzeby. To jest mocno poczuj, bo gdy będziesz wiedzieć, to zarówno Ty będziesz stawiać zdrowe granice, jak nie pozwolisz przekraczać. Wtedy nie będziesz tak szła tak jednokierunkowo, tylko będziesz się rozglądać i to będzie zdrowe rozglądanie, nie jakieś obsesyjne, tylko zdrowe rozglądanie, że ja potrzebuję tego i tego, brakuje tutaj i tutaj. Nie, że lubię kogoś bardzo i na przykład podejmuję z nim jakieś działanie, dobrze, to ta osoba później coś podpisze. Nie, podpiszę teraz, tak? Właśnie, to też jest takie tutaj, żeby nie wchodzić ze skrajności w skrajność. Ufam, nie ufam, czarno-białe. Nie, tutaj po prostu to chodzi o to, żeby poprzyglądać się sobie, zobaczyć, co we mnie jest, zobaczyć, jakie ja też mam myśli, sposób myślenia, czego ja potrzebuję, czego się na przykład boję, bo wtedy możesz oddawać władzę komuś w inne ręce albo przez ten lęk powodować, że chcesz coś przykontrolować. Mam nadzieję, że jest to dla Ciebie czytelne, że odpowiedziało to na coś, co w tym momencie gdzieś w Twoim życiu jest. Weź tylko to, co z Tobą rezonuje, bo jest to czytanie ogólne i życzę Ci wszystkiego dobrego. I przechodzimy sobie do wyboru trzeciego. Wybór trzeci. Co masz usłyszeć? Oj, staram się znaleźć na to słowa. Poprzyglądaj się różnym tajemnicom w życiu, swoim własnym też, czego czasem nie mówisz, jakie emocje gdzieś w Tobie są ukryte, jakie działania są niepodjęte. Tutaj jest takie mocne wezwanie, aby się sobie poprzyglądać. Przez działania, odczucia, tajemnice. Zatrzymaj się przy sobie. Zobaczmy, co tu jeszcze. Nie, ta talia wzywa. Dobrze, co tu jeszcze? Co masz usłyszeć oprócz tego? Tak, pozastanawiaj się nad sobą, nad tym, co mówiłam wcześniej. To jest takie mocne, wzywa po raz drugi, że poprzyglądaj się swojemu sposobowi myślenia, wprowadź w swoje życie umiarkowanie pod każdym względem, aby uprościć swoje życie, bo chowanie pewnego rodzaju odczuć, tworzenie tajemnic,
niepodejmowanie pewnych działań. To wszystko to są blokady, to są Twoje zatrzymania, które powodują różnie później emocjonalne Twoje stany, niezadowolenie w życiu, coś nie idzie tak, jakbyś chciała. Poprzyglądaj się. W życiu potrzebny jest umiar tutaj. Zobacz, ile rzeczy gdzieś jest nadmiarowe. Albo coś za dużo zrobione, albo coś za bardzo schowane. I co też niesiesz? Po co dźwigasz? Jaka ta Twoja droga jest w życiu? Poprzyglądaj się swojemu życiu. Bardzo Cię tu wzywa do spojrzenia na swoje życie na obszarach emocji, umysłu, działania. Czy robisz wiele rzeczy i czujesz obciążenie? Zobacz, co jest Twoje, co musisz robić. Jeżeli Twoja odpowiedź z automatu jest, ale przecież muszę, to radziłabym się tutaj zatrzymać. Wypisz to, zaobserwuj. Zobacz, czy na pewno bez Ciebie rzeczy nie będą się rozwiązywać, bo myślę, że będą. Tutaj odłożenie części bagażu, też trzymanie w sobie pewnych emocji, żalu, niezadowolenia, to są wszystko też nadmiary w życiu. Dobra, no to jaka jest karta rada tutaj dla Was? Zatrzymaj się, ale dosłownie zatrzymaj się. Odpocznij, wyjedź gdzieś. Jeżeli czytasz jakieś rozwojowe rzeczy, to przestań. Po prostu daj odpocząć swojemu ciału, głowie, sercu. Zostaw. Dobrze się wyśpij. Zjedz dobrze, wprowadź w swoje życie balans, ile tylko się da tego umiarkowania i spokoju, aby później, jak sobie już te swoje myśli poobserwujesz, te swoje smutki ponazywasz, zobaczysz, rozpoznasz, to będziesz wiedziała, co z tym zrobić, bo będziesz to wiedzieć. I jeszcze jedna rada, tak. Zaopiekuj się teraz sobą naprawdę najbardziej jak potrafisz, porozpieszczaj siebie, pójdź na jakiś masaż, kup sobie coś, spraw sobie przyjemność, zabaw się, ale w sensie takiego odpoczynku od takiego muszę teraz zadziałać, rozwiązać, zrobić. To nie jest teraz najlepszy czas na to. Nie naciskaj. Jak odpoczniesz, zaopiekujesz się sobą, to wtedy zobaczysz i w ciele, i w umyśle, i w sercu, i wokół Ciebie zaczną pojawiać się zmiany. Jest to czytanie ogólne, więc weź tylko to, co z Tobą rezonuje, a ja życzę Ci wszystkiego dobrego.